Na tym kanale pojawiło się już naprawdę wiele filmów o tematyce Scooby'ego Doo, jednak do tej pory nie omówiłem jednej z najnowszych wersji tego serialu, czyli Scooby-Doo i Zgadnij Kto. W tej serii kolejny raz spotkamy się z sytuacją, gdzie ekipa Scooby'ego spotyka rozpoznawalne osoby. Coś takiego miało już kiedyś miejsce w 1972 roku w serialu Nowy Scooby-Doo. Cześć, ja jestem Tomes i dzisiaj opowiem wam, czym jest serial Scooby-Doo i Zgadnij Kto. Na wstępie jednak chciałbym was prosić o zostawienie łapeczki w górę pod tym filmikiem. Nie zapomnij też o jakimś ciekawym komentarzu. I jeżeli ten materiał ci się spodoba, to pamiętaj o zostawieniu suba, aby nie przegapić kolejnych filmów. A my chyba bez przedłużania zaczynajmy. Mamy rok 2019, a seria Scooby-Doo powraca po niezbyt udanym Wyluzuj Scooby-Doo, o którym też nagrałem oddzielny film, do którego zapraszam. Natomiast wracając, Scooby-Doo wraca do bardziej klasycznej animacji, przedstawiając nam schemat podobny do serialu Nowy Scooby-Doo, czyli klasycznie. Ekipa ma do rozwiązania jakąś zagadkę, jednak na ich drodze staje ktoś rozpoznawalny, tak jak Batman albo sam Mark Hamill, czy nawet Sherlock Holmes, więc jak widzicie goście są naprawdę różnorodni i w każdym odcinku ekipa Scooby'ego z tymi gośćmi próbuje rozwiązać zagadkę, a to często wychodzi mega zabawnie przez różnorodność postaci. Mamy tam nawet odcinek, gdzie ekipa Scooby'ego spotyka swoich aktorów głosowych. Co jak co, ale jest to naprawdę szalone i fajne. W samym serialu posiadamy naprawdę wiele nawiązań do popkultury. Nie ma co ukrywać, ale twórcy tego serialu naprawdę wiedzieli, co robią. A to sprawiło, że Scooby-Doo i Zgadnij Kto jest naprawdę wyjątkowy i zabawny. I pokazuje nam, że schemat, który już kiedyś mieliśmy, jest w stanie odnaleźć się w aktualnych czasach. A humor, jak i animacja tego serialu jest klasyczna, przez co ogląda się to naprawdę fajnie. I nie jest to przekombinowane, tak jak to miało miejsce w wypadku Wyluzuj Scooby-Doo. Nasi bohaterowie są klasycznymi wersjami siebie. Fred jest przywódcą ekipy i uwielbia pułapki. I zawsze ma jakiś plan, który pomoże rozwiązać zagadkę. Velma znajdzie naprawdę każdy dowód. No chyba, że nie ma akurat na sobie okularów. No ale kiedy je ma, no to znajdzie naprawdę każdy dowód. Daphne, no to po prostu klasyczna Daphne. No nie ma co o niej więcej mówić. Bez niej ekipa nie istnieje. No i przechodzimy do Kudłatego i Scooby'ego, czyli wielkie duo. Kudłaty i Scooby ciągle się czegoś boją i ciągle muszą coś jeść. No co o nich można więcej powiedzieć? No klasyczek. A i w serialu pojawiły się Eko-Wiedźmy, Hex Girls, nie wiem czy o tym wspomniałem, zawsze na plus, nie? Seria ta była emitowana na Boomerangu i Cartoon Network i była całkiem pozytywnie przyjęta wśród fanów, którzy docenili powrót do starego schematu i doczekał się 2 sezonów, składających się łącznie z 52 odcinków. Jednak tutaj bym zakończył, ale nie, bo trzeba wrócić do Velmy. Pewnie obiło wam się o uszy, że była kiedyś drama jakiś czas temu, kilka lat temu, na temat orientacji Velmy. I to właśnie w tej serii, może nie do końca w tym serialu, ale w filmie należącym do tego serialu, który był czymś w stylu odcinka specjalnego, które można traktować jako film dziejący się w tym uniwersum. I chyba nawet on był filmem bardziej niż z odcinkiem specjalnym. Jednak no to w tym filmie dowiadujemy się o tym, że Velma jest homo i woli kobiety, co dużej ilości osób się nie spodobało. Dla mnie było to w sumie jakby okej, niech se będzie, jakby nie zmienia to jakoś dużo, nie wiem, jej postaci, więc może sobie być, nie? Co innego mogę powiedzieć o serialu Velma, który no tutaj już gorzej, ale to nie sama wina tego zdarzenia, a całego serialu, który był zły na wielu płaszczyznach. A więc w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że taki materiał wam się spodoba i zostawicie tu łapeczkę w górę. A ja się z wami żegnam, więc bum, zjazd.